Inwestowanie w nieruchomości pod wynajem krótkoterminowy. Czy dalej warto i czy dalej się opłaca? Jeśli interesuje Cię ten temat, obejrzyj ten film do końca. Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. Dzisiaj kolejny odcinek z serii wynajmu krótkoterminowego, tematu popularnego na dzień dzisiejszy i myślę, że tutaj z praktyki mogę się podzielić z Wami moją opinią oraz punktem widzenia, czy dalej warto. Przede wszystkim wynajem krótkoterminowy, tak jak wspominałem, w ostatnich latach stał się bardzo popularny i myślę, że sporo się pozmieniało. Wymaga też strategicznego podejścia, zaplanowania wszystkiego wcześniej. Teraz też trochę prawne sprawy dochodzą, ponieważ rząd wprowadza restrykcje na temat wynajmu krótkoterminowego. Kancile też już chcą, żeby zmieniać użytkowość nieruchomości. Na tym przykładzie tego mieszkania dostałem list z Kansilu, że chcą, żeby zmienić użytkowanie z C3 na C4 pod właśnie wakacyjny, umeblowany, wakacyjny wynajem krótkoterminowy. Także też jest tych kilka kwestii, które nie są jakieś bardzo skomplikowane, ale dla osoby niedoświadczonej może się to wydawać dość ciężkie. Także zaczniemy od obecnej sytuacji na rynku krótkoterminowym. W ostatnich latach mocno się ten rynek zmienił i przede wszystkim są dużo większe przychody niż w tradycyjnym wynajmie, co jest wiadomo plusem dla inwestorów szczególnie. No bo ten wynajem długoterminowy, szczególnie w drogich miastach, po prostu przestał się opłacać, przestał mieć sens, bo w niektórych przypadkach nawet trzeba było dokładać do interesu lub ten profit był bardzo mały, bądź nie było go wcale. No i pojawił się ten wynajem krótkoterminowy, który daje większe możliwości. Wiadomo, jest tym więcej zarządzania, więcej pracy, więcej obowiązków, chociaż można to oddelegować, no to jednak stał się bardziej popularna ta strategia dla inwestorów z kilku powodów. Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, wyższe przychody. Drugą kolejną kwestią, która przekonuje do tego, jest brak, goście nie mają żadnych obowiązków do nieruchomości, czyli nie mają żadnych praw. Mam na myśli, że nie może się tutaj bezprawnie ktoś zatrzymać w nieruchomości na długi czas, tylko wynajem krótkoterminowy działa jak hotel, że po prostu ktoś rezerwuje nieruchomość, płaci z góry i nie ma praw żadnych, także jeśli nie chce się wyprowadzić, raczej nie miałem w ostatnich latach takich sytuacji, że ktoś nie chciał się wyprowadzić, no jednak w wynajmie krótkoterminowym jest to dużo bardziej problematyczne od jakiegoś czasu. No i też kwestie podatkowe. Do wynajmu krótkoterminowego jest sporo ulg podatkowych, capital tax allowances tak zwane i rozwiązań, że lepiej to dużo wychodzi. Dlatego w ostatnich czasach, myślę od pandemii, ten rynek znacznie się zmienił, bo to jest taka alternatywa dla hoteli, szczególnie dla biznesów, dla pracowników, dla korporacji. Jeśli firma wysyła pracowników na delegacje czy na jakieś projekty, które mają w okolicy, które trwają kilka lat czy kilka miesięcy, no to wiadomo, że nie jest komfortowe mieszkać dłuższy okres w hotelu czy w jakiejś kwaterze pracowniczej. Dlatego to też jest fajne rozwiązanie, bo są dwie strony zadowolone. Strony
strona gości jest zadowolona, no bo mają kuchnię, mają salon, mają prywatność, a w przypadku hoteli to tak niestety nie działa kolorowo. No i druga strona też jest zadowolona, no bo mam na myśli właścicieli nieruchomości, bo po prostu zarabiają więcej i te zarobki są znacznie wyższe, dlatego uważam, że wilk syty i owca cała i to dalej się opłaca, tylko no, trzeba mieć strategię, trzeba mieć plan, wiedzieć jak promować te nieruchomości, wiedzieć jak nimi zarządzać, jak dbać o gości, jakich standardów, jak przygotować nieruchomości do dobrych standardów, żeby ci goście byli zadowoleni i wracali. No jest dość sporo wytycznych, dość sporo rzeczy, na których można się przejechać czy przeliczyć, nie doszacować, bo wiadomo, że taki remont jest znacznie droższy pod wynajem krótkoterminowy niż zwykły remont nieruchomości, gdzie to kiedyś były przez wiele lat dywany i magnolia na ścianach. No to już nie działa więcej, więc trzeba dbać o ten standard, ale żeby tutaj dać Wam jak najwięcej wartości w porównaniu rynku krótkoterminowego i długoterminowego jest przede wszystkim elastyczność, że nie ma tutaj jakichś stałych zobowiązań. Czasem jedna rezerwacja może być tańsza, druga droższa i to też jest kwestia tutaj zarządzania, jak ktoś wycenia tą nieruchomość, okolice. Ja polecam korzystania z dynamicznego zmieniania cen. Jednak są takie strony, które pomagają w wycenianiu i też dostosowują te ceny do rynku. Czyli jak są jakieś eventy w okolicy, czy są jakieś festyny, czy jakieś mecze piłki nożnej, no wszystko zależy od okolicy, to te dynamiczne ceny dostosowują się. Na bieżąco sprawdzają rynek, sprawdzają konkurencję. Jeśli widzą, że hotele czy jakieś inne nieruchomości, które są dostępne w okolicy, są wynajęte i tych nieruchomości nie ma za dużo, no to automatycznie ceny idą do góry no i wtedy wiadomo, jest większa rentowność w takich sytuacjach. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim właśnie warto zwrócić uwagę na lokalizację, czy są to miasta turystyczne, czy miejsca biznesowe, kto będzie tą grupą docelową. To już właśnie o tym, co wspomniałem na początku, kwestia strategii. Zanim się zacznie działać w tym biznesie, warto przemyśleć, zastanowić się, kto będzie grupą docelową i właśnie pod tą grupę docelową przygotować produkt, który będzie odpowiedni. No i to też trzeba doświadczenia, trzeba wiedzy, żeby wiedzieć, jak przeanalizować ten rynek i jak dostosować produkt i usługę pod grupę docelową. Pozwól, że przerwę Ci ten materiał, ale chcę poinformować Cię na temat możliwości współpracy ze mną. Jest ona dostępna w dwóch wariantach. Pierwszy jest to pożyczka na procent z zabezpieczeniem na nieruchomości, na inwestycji. Zaczyna się od 50 000 funtów wzwyż. Jest też możliwość współpracy ze mną na mniejszych kwotach, zainwestować 20-30 tysięcy, jednak na takie kwoty nie jestem w stanie zaoferować zabezpieczenia. Oczywiście jest umowa, ale nie ma zabezpieczenia na nieruchomości. I jest też druga możliwość współpracy, która polega na inwestowaniu w spółce, gdzie jest możliwość współpracy ze mną na zasadzie partnerskiej. Taka współpraca zaczyna się od 500 000 funtów wzwyż. I polega na tym, że inwestor pożycza pieniądze do spółki, razem robimy projekt, ja zajmuję się wszystkim od wyszukania okazji inwestycyjnej przez cały proces i inwestor po skończonym projekcie w pierwszej kolejności dostaje swoją pożyczkę z powrotem, a następnie później dzielimy się profitami wedle udziałów. Jeśli interesuje Cię ten temat, chciałbyś zacząć współpracować ze mną, zapraszam Cię na moją stronę www.tejzaproperty.co.uk, gdzie znajdziesz formularz zgłoszeniowy, w którym chciałbym, żebyś wypisał swoje dane oraz załączył
wyciąg z konta bankowego potwierdzający posiadanie środków. Ja osobiście skontaktuję się z Tobą i porozmawiamy, co możemy wspólnie zrobić. Dzięki, do usłyszenia, pozdrawiam. Co do korzyści z wynajmu krótkoterminowego, no to już wspomniałem, że są wyższe stawki najmu, co jest dla inwestorów dużą korzyścią. Jest elastyczność i właśnie możliwość dostosowania tych cen pod daną sytuację, pod dany okres. Wiadomo, że okresy letnie, sezonowe są bardziej zwrotowe, są większe przychody niż okresy zimowe. No ale to też nie ma jakiejś reguły, zależy od lokalizacji, zależy od konkurencji, jak wygląda sytuacja. Dlatego uważam, że podczas wynajmu krótkoterminowego warto korzystać z dynamicznych cen, które dostosowują stawkę do sytuacji, do okolicy, do konkurencji. Jeszcze jedną ważną kwestią co do korzyści są korzyści podatkowe i właśnie ulgi dla wynajmujących pod krótki termin. Tak jak wspomniałem już wiele razy na moim kanale na temat Capital Tax Allowances, to są ulgi podatkowe pod wynajem krótkoterminowy, które zmieniają tą robotę, a szczególnie jeśli kupujemy nieruchomość taka jak ta, to była ruina, jak ktoś oglądał ten kanał od początku, a jak nie, to zawsze może zobaczyć pierwsze filmy, gdzie z 2 lat, gdzie ta nieruchomość, jak ona, w jakim stanie była i jakie prace tutaj były wykonywane i jak to wygląda. Więc tutaj dużo pieniędzy zaoszczędza się właśnie na tych ulgach podatkowych. Co prawda, rząd od przyszłego roku będzie zmniejszał te ulgi w jakimś stopniu, jednak dalej zostało pół roku na wykorzystanie tego czasu, więc jeśli ktoś z Was robi wynajem krótkoterminowy, nieruchomość działa już kilka miesięcy, a nie skorzystał jeszcze z tego, to polecam się tym zająć do początku kwietnia przyszłego roku jest termin do złożenia wniosków. Sam wynajem krótkoterminowy na pewno jest idealnym rozwiązaniem dla nieruchomości znajdujących się w atrakcyjnych lokalizacjach i w lokalizacjach turystycznych. Na pewno Peak District, okolice tam gór jest dobrym rozwiązaniem i ogólnie morze, chociaż w tym roku wyjątkowo nie było pogody w UK, więc te nieruchomości nadmorskie dostały po dupie, chociaż uważam, że właśnie nieruchomości w okolicach gór mają duży potencjał, no bo tam praktycznie sezon jest w całym roku i ludzie uwielbiają góry, więc no jest to dobra lokalizacja. Co do ryzyk, bo to też jest wiadomo, każdy biznes ma ze sobą ryzyka związane. I jakie są ryzyka i wyzwania związane z wynajmem krótkoterminowym? To jest przede wszystkim zmienne obłożenie. Nie ma tu jakiejś reguły czy gwarancji, ile nieruchomość będzie obłożona, w jakim stopniu, czy będą tylko część tych gości, która może być, jakie jest właśnie liczba obowiązków związanych z zarządzaniem nieruchomością. Niektóre firmy zarządzające nie chcą brać wszystkich obowiązków na siebie, tylko częściowo. Tak samo jest ze sprzątaniem. Nie wszystkie firmy sprzątające chcą się kompleksowo zajmować usługą. Niektóre chcą tylko część wykonywać pracy, a część chcą, żeby były zlecane jeszcze komuś innemu. Też na pewno konieczność częstych napraw i konserwacji nieruchomości to jest kolejne wyzwanie i poniekąd ryzyko, że wiadomo, koszta, trzeba mieć ten budżet przygotowany, że może być jakieś sofa do wymiany, czy jakieś krzesło, czy jakieś różne rzeczy. Zależy też komu się wynajmuje, czy są jakieś imprezy, czy
Nieruchomość jest, no wszystko zależy od okolicy, od sytuacji i komu się wynajmuje, czy jest nad tym jakaś kontrola. Regulacje prawne się zmieniają, tak jak wspomniałem o zmianie użytkowości. To też jest kolejne wyzwanie, które jeszcze nie jest jakoś mocno kontrolowane, ale już kancile zaczynają, zainteresowały się tym tematem. No i to dopiero podejrzewam się zacznie ta burza w niedalekiej przyszłości. Kolejnym ryzykiem i wyzwaniem są właśnie marketing, promocja tych nieruchomości na stronach pośredniczych. Nieraz spotkałem się, że strony miały jakieś awarie, jakieś problemy i nie dało rady zarezerwować nieruchomości. Czy nawet na takich, mówię, głównych stronach jak Airbnb czy Booking były jakieś problemy z serwerem, czy system miał jakąś usterkę, po prostu nie dało rady zarezerwować. I to też trzeba brać pod uwagę i liczyć się z tym, że może być taka sytuacja się zdarzyć i ten przychód nie jest do końca gwarantowany w 100% pewny. Więc no, ta poduszka finansowa też dobrze, jak jest przygotowana na ciężkie momenty. Mam nadzieję, że w tym odcinku znalazłeś jakąś wartość dla siebie. Jeśli interesuje Cię ten temat, zapraszam Cię na mój kanał po więcej informacji. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, zapraszam na stronę tejzaproperty.co.uk, gdzie znajdziesz formularz zgłoszeniowy do kontaktu ze mną. Dzięki za Twój czas, za poświęcony czas. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć.